Cześć, z tej strony Mateusz. Witajcie z nad spokojnego o tej godzinie morskiego oka. Dzisiaj postanowiłem pooglądać świat z perspektywy najwyższego szczytu w Polsce, czyli Rysów. Rysy. Góra, którą zna chyba każdy w naszym kraju. W końcu magia najwyższego szczytu Polski przyciąga jak magnes. Magnesy jednak, jak się je odpowiednio przyłoży, potrafią się także odpychać. No i przez lata całe robiłem absolutnie wszystko, żeby tylko na te rysy nie iść. Jakoś nie interesował mnie fakt, że wyżej w kraju wejść się już nie da. A szczyt kojarzył mi się przede wszystkim z tłokiem i kolejkami. Frajdę i przygodę znajdowałem na innych górskich ścieżkach i tak żyliśmy sobie, każdy swoim życiem. Ja gdzieś tam, a rysy tu. Ostatnio dopadła mnie jednak straszna myśl. Co, jeśli przez te wszystkie lata moje górskie życie było niepełne? No i przede wszystkim, czy w czasie wędrówki będę się dobrze bawił? Pojawiłem się na parkingu, zarzuciłem plecak i ruszyłem szlakiem, który postawił przede mną pierwsze wyzwanie. Prawie 8 kilometrów dreptania drogą. No a to przecież dopiero rozgrzewka, bo szlak na rysy to już całkiem solidny wysiłek. Prawie 26 km machania nogami i blisko 1600 metrów w pionie. Mapy sugerują, że całość przeciętnemu turyście zajmie blisko 12 godzin. Poranek przywitał mnie bajkowym klimatem. Dokładnie takim, jakiego w górach szukam. Morskie oko pewnie kojarzy się zazwyczaj z dużą ilością turystów, które je odwiedza, ale o tej godzinie rzeczywiście jest piękne. No i te charakterystyczne szczyty za mną, ten mur skalny, Mięguszowieckie szczyty robią niezwykłe wrażenie, bo wznoszą się ponad taflę morskiego oka przeszło kilometr. No morskie oko nie zawsze było tak zwane w historii, bo najstarsi górale, którzy już tego na pewno nie pamiętają, jeszcze w XVII wieku nazywali je Białym Stawem. Morskie oko upowszechniło się za sprawą niemieckich osadników ze Spisza. A też staw był zwany Rybim Stawem, bo to jedno z jezior tatrzańskich, które zarybiło się w sposób naturalny. Czas na widoki będzie jeszcze przez najbliższe 4 godziny. Tyle czeka mnie do wierzchołku Rysów. Ale jeżeli nie będę machał nogami, to tam nie dotrę, więc lecę dalej. Obchodzę właśnie morskie oko od wschodu, cały czas czerwonym szlakiem, po takim dosyć wygodnym chodniku. No i teraz będzie mnie czekało pierwsze, nie trudne jeszcze, ale jednak poważniejsze podejście w stronę Czarnego Stawu pod Rysami. Jasne, kiedy startowałem z parkingu, no to musiałem się uporać z takimi podejściami nietrudnymi, zwłaszcza na takich skrótach przecinających szosę, ale raczej poszło to bezproblemowo. Mniej więcej godzinę 20 szedłem z parkingu. Już świtało, czyli było na tyle jasno, że można było po tym szerokim asfalcie iść bez czołówki. Jasne, było ciemno, ale kontrast był wystarczający dzięki tej poświacie już wschodzącego dnia. No a za chwilę pewnie będzie wschód słońca. Tak wskazują wszelkie prawidła astronomii. 3,5 godziny. Tyle pokazuje tabliczka. Podejście póki co bezproblemowe, no ale rzeczywiście to póki co taki po prostu kamienny chodnik, ale nie o tym wam chciałem powiedzieć, w ogóle nie chciałem wam nic mówić, chcę wam tylko coś pokazać. Właśnie wstaje dzień. Niesamowite wrażenie robi ten Czarny Staw. Jego nazwa wzięła się przede wszystkim dlatego,
że jest z każdej strony niemal otoczony wysokimi ścianami i jest tu ciemno, ale też w wodzie żyje pewien określony gatunek sinic. Stąd ciemne wody i czarny staw. No i gdzieś tam widzę już światło mózga wierzchołek rysów, co jest dosyć ciekawe, bo stoją sobie nad czarnym stawem. To wcale nie one wydają się takim najciekawszym celem wędrówek, a niżnie rysy. A rysy, te, na które ja się wybieram, są schowane nieco po prawej stronie. No i gdzieś tam widziałem mózga powoli wierzchołek światło. W ogóle spod szczytu rysów opada taki charakterystyczny żleb, rysa właśnie. Mogłoby się też wydawać, że to od tego nazwę wziął ten szczyt, ale w rzeczywistości w przeszłości rysami określano całą tę grań w zasadzie. Te charakterystyczne takie prążkowanie rysy na niżnych rysach i na żabim szczycie wyżnim. Całą tę grań określano mianem rysów. To się zmieniło, kiedy w Tatrach zaczęła rozwijać się turystyka i taternictwo, bo dążono do tego, żeby każdemu charakterystycznemu punktowi w grani przypisać określoną topograficznie nazwę. No i wtedy rysami określono najwyższy wierzchołek w tej grani. No i będąc jeszcze nad czarnym stawem, nie można pominąć kazalnicy, czyli tej niesamowicie okazałej ściany, bodaj 570 metrów wysokości ma. Jeżeli zdarzyło Wam się czytać jakieś książki górskie, na przykład o tematyce himalaizmu, bo to zawsze na czasie, to być może rzuciła Wam się ta nazwa w oczy, bo to taka legendarna ściana polskiego taternictwa. No i nasi himalaiści również wykuwali tam swoje umiejętności. Niesamowicie wygląda. No dobrze, sielanka powoli się kończy, bo teraz przez najbliższe 3 godziny pewnie czekać mnie będzie sapanie w drodze do góry. No i tutaj będę już właśnie podchodził powoli, ale uparcie w kierunku buli pod rysami. W porannym świetle te szczegóły grani szczytów trochę się zlewają, ale mam ją gdzieś tam nad swoją głową i będę ją obchodził nieco od prawej strony. To jest póki co mój cel. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Z każdym krokiem otoczenie coraz bardziej surowe, ale podchodzi się bardzo sprawnie. Niezliczone wręcz zakosy ciągle po takim kamiennym chodniku. Out of the darkness, into the light. Won't let it go, we say. Dosyć monotonne to podejście póki co. Niewiele dzieje się, jeśli chodzi o krajobraz. Tak dosyć powoli się zmienia, ale jestem już na tyle wysoko, że widzę morskie oko i ulokowane nad jego brzegiem schronisko. Teraz obchodzę bólę pod rysami takim bardzo okrężnym łukiem. No i zbliżam się w tę stronę kotła. Już za momencik zaczną się takie w zasadzie najciekawsze momenty tego podejścia na najwyższy szczyt Polski. Hey, now the truth is I don't really know why. I just Przy szlaku jest taki fajny głaz, na którym można sobie zrobić bardzo efektowne zdjęcie. Jeżeli idziecie z kimś, kto wam to zdjęcie zrobi, ja zadowolę się takim oto selfie. 'cause I go blind when I try to find you. Yes, I go blind when I try to find you. A tutaj jest drugi i chyba ten bardziej znany głaz, na którym można zrobić sobie piękne zdjęcie.
Dalsza droga natomiast prezentuje się póki co tak. Czyli trochę bez zmian. A no właśnie. Widoki oczywiście należały do wyjątkowo ładnych, no sami popatrzcie, ale na tym żmudnym podejściu w kierunku kotła pod rysami rzeczywiście niewiele się w krajobrazie zmieniało. Czy to jednak jakakolwiek wada, kiedy wokół tak cicho i spokojnie? A skąd? W takich warunkach nie przeszkadzały mi nawet usypujące się spod butów kamyki. To rzucone wcześniej już za momencik trochę się przeciągnęło, chyba za sprawką mojej kondycji, ale jestem już na wysokości buli pod rysami. No i tutaj już widać tam w tle grzędę, którą będzie prowadził za chwilę szlak w stronę szczytu. Przy tym porannym świetle, bez rzucanych cieni, wszystko się to zlewa w taką jedną skalną masę i trudno to rozpoznać. Ale jak będę podchodził, to będzie doskonale widoczna. A tutaj też wyżej pokazały się bardzo ładne znowu widoki w stronę Morskiego Oka, schroniska i też Doliny Rybiego Potoku, czyli tej, gdzie prowadzi słynny asfalt. No a skoro tu już dotarłem i się na chwilę zatrzymam, to pora też założyć kask, co by mi się na głowę jakiś kamień nie zsunął, bo eksperci są zgodni, łatwiej wymienić kask niż kości w czaszki. Jest i on, czyli pierwszy łańcuch. W drodze na rysy podobno rozpiętych ich jest tutaj ponad 300 metrów, więc w zasadzie bez patrzenia na mapę mogę zgadywać, że mniej więcej na 2200 jestem. Prawie. Byłem 100 metrów niżej. Pierwsze łańcuchy za mną, raczej nic trudnego, ale prowadziły przez takie płyty. Kiedy jest wilgotno, pewnie może być tam niebezpiecznie. A tutaj jest już wyjście na grzędę. I też jest jakiś łańcuch, no i później otwarta droga w zasadzie do szczytu. Cały czas pod górę, jakieś 300 metrów jeszcze w pionie przede mną. You don't have to remind me I'm doing nothing at all. Podchodzi się na razie bardzo sprawnie, zwłaszcza, że jest pełno stopni i chwytów, częściowo nawet takich wyżłobionych sztucznie, więc jest pełno oparcia na stóp. Jest się też gdzie czego łapać, niekoniecznie musi być to łańcuch, bo jest dużo fajnych chwytów, ale rzeczywiście one stanowią sporą pomoc, jeżeli są warunki takie niepewne, jest wilgotno, ślisko. Póki co tak się udało mi wstrzelić, że miałem albo osoby już schodzące, które były na wschodzie słońca, a te podchodzące za mną są za mną. W zasadzie jestem sobie tutaj sam. Mogę do was trochę porozmawiać. I tak w skrócie, mniej więcej, póki co wygląda to podejście grzędą. Ciąg łańcuchów za ciągiem łańcuchów. Bardzo dobra rzeźba, więc nie powiedziałbym, że są tutaj jakieś spore trudności techniczne. Nie trzeba robić różnego rodzaju szpagatów ani wygibasów. No ale jeżeli chodzi o te szczyty tatrzańskie, to trudności, powiedzielibyśmy, techniczne nie zawsze decydują o tym, czy szlak można uznać za trudny czy łatwy. No bo przede wszystkim chodzi o to, w jakim miejscu te trudności są umiejscowione. A jest tu bardzo przepaściście. Trzeba mieć absolutną pewność kroku. Niektóre trawersy prowadzą po takich w zasadzie półkach. No i osoby z lękiem wysokości, jakimś lękiem przestrzeni uznają, że to jest absolutnie niesamowicie trudny szlak. A osoby, które dobrze czują się w takim terenie, stwierdzą, że w sumie trzeba cisnąć do góry i to w zasadzie wszystko. Tak więc to odczuwanie trudności jest mocno subiektywne. Trzeba pamiętać, że to bardzo długa wycieczka. Mapy pokazują 12 godzin z parkingu na szczyt i z powrotem. Już samo to sprawia, że na zejściu można być zmęczonym. Słabsze nogi to większe ryzyko błędu. Po drugie wystawa północno-zachodnia, czyli jest tutaj cień, długo utrzymuje się śnieg, jest wilgotno, zwłaszcza po jakichś tam opadach deszczu. No i te wszystkie trudności odbywają się w dużej ekspozycji,
powiedzielibyśmy przepaścistości. Powtarzam to pewnie do znudzenia, ale wiadomo, kto ten film w przypływie motywacji obejrzy. W końcu magia najwyższego szczytu w kraju rzeczywiście potrafi przyciągać jak magnes. I mnie ostatecznie przyciągnęła. Lepiej wiedzieć, czego można się tu spodziewać. Jak zwykle więc sprawę podejścia ułatwią sucha skała, brak lęku wysokości, a i z kondycją w górach bywa jak z pieniędzmi. Nadmiar z pewnością nie zaszkodzi. Sekcje łańcuchów ciągną się w stronę szczytu niemal tak długo, jak sam asfalt nad Morskie Oko. Takich ujęć mógłbym wam pokazać jeszcze ze 100 i wszystkie one wyglądałyby z grubsza tak samo. Widoki za moimi plecami też w zasadzie się nie zmieniały. Górska matematyka bywa nieubłagana. Jak długo by się nie szło, ciągle jest się w miejscu o nazwie jeszcze tylko kawałek. Tak więc szedłem sobie spokojnie do góry i korzystałem z faktu, że całe to podejście miałem praktycznie dla siebie. Jak na jakichś najbardziej skrytych beskidzkich ścieżkach. Było tylko trochę wyżej i w otoczeniu skał. I bez pokrzyw wokół. I bez kleszczy. Do szczytu już całkiem blisko, pozostało pewnie jakieś 100 metrów w pionie, 100 najciekawszych, tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że tutaj przestrzeń jest po prostu niesamowita. Świetnie widać tam na dalszym planie Beskidy z Babią Górą na czele. Ale jeżeli chodzi o Tatry, jest Świnica, jest Grań później, którą prowadzi Orla Perć z Kozim Wierchem na czele. Ostatnio tam byłem, podlinkuję, zerknijcie. No ale są też Morskie Oko i Czarny Staw w dole. Tak więc podchodzi się wspaniale, bo nie wiadomo, czy się skupić na podejściu, czy się oglądać za siebie. No a przede mną jeszcze najciekawsza przeszkoda uchodząca z taką najbardziej psychologiczną, jeżeli chodzi o szlak na rysy i słynnej przełączce. Zobaczymy, czy w rzeczywistości jest taka przerażająca. Zgadza się. Kolejne łańcuchy, kolejne przeszkody, a i widoki znałem już niemal na pamięć. Kiedy bym się za siebie nie obejrzał, widziałem dokładnie to samo. Tylko z każdym krokiem byłem wyżej. No i zawsze wtedy ogarnia mnie fascynacja. Bo patrzcie tylko w kierunku Morskiego Oka. Przecież jeszcze chwilę temu stałem nad jego brzegiem. Już wkrótce natomiast, już za moment, trud tego żmudnego podejścia miał zostać sowicie wynagrodzony. A taflę stawu miałem oglądać, będąc prawie 1100 metrów wyżej. Cieszcie się razem ze mną, bo oto słońce, co oznacza, że doszedłem do grani, bo wreszcie się wychyliło, no i zrobiło się niesamowicie malowniczo, bo tutaj na podejściu jednak w cieniu tak trochę smętnie, bez kolorów, a tutaj zupełnie inaczej. No i dotarłem teraz do takiego najbardziej trudnego, też ze względu na psychologiczne aspekty podejścia na rysy, przepaścistego momentu na całym szlaku, już za sekundę wam je pokażę. To taka słynna przełączka, czyli trawers w zasadzie krótki i trzeba mieć tutaj absolutną pewność kroku i odporność na ekspozycję i przestrzeń. Nie jest to przeszkoda długa i jest tutaj łańcuch, no ale jednak za sobą ma się te kilkaset metrów przestrzeni. A tutaj przede mną ostatnie dosłownie metry na ten polski wierzchołek rysów. No i przy dobrych warunkach, kiedy jest sucho, pokonanie tego krótkiego trawersu jest jak zjedzenie pizzy, która przed chwilą upadła na podłogę. To przeszkoda głównie psychologiczna. Ale jak to w życiu bywa, jedni będą kręcić nosem, a drudzy zerkną pod stół, czy przypadkiem nie spadło więcej. Ekspozycja może oczywiście onieśmielać, ale trudno, żeby w Tatrach było inaczej. Przede mną natomiast pokazały się ostatnie miejsca przyozdobione łańcuchami. A to oznaczało jedno. Jeszcze tylko kilka kroków po takim głazowisku i jestem w najwyższym punkcie naszego kraju. Nie opiszę wam, co stąd widać, bo łatwiej byłoby powiedzieć, czego nie widać. No wszystko jest w zasadzie w zasięgu wzroku, a morze wierzchołków jest tak ogromne, że pewnie i tak wszystkich bym nie rozpoznał. Nie ma szans. No ale jest oczywiście Gerlach, jest lodowy, tam bardzo charakterystyczny ganek, tam dalej ciężki szczyt z wysoką
nasza polska część Tatr. No rewelacyjne są te widoki. Są też niżne Tatry na horyzoncie, Beskidy gdzieś tam dalej. Postaram się Wam do tej panoramy wrzucić podpisy, żebyście sobie mogli spokojnie przy jakiejś takiej muzyczce klimatycznej pooglądać. Pooglądane? No to idę dalej, bo słuchajcie. Rysy to góra, która ma 3 wierzchołki. Ten polski, przez który tak naprawdę przebiega granica polsko-słowacka, mierzy rzeczywiście 2499 metrów nad poziomem morza. Tutaj spora część osób kończy swoje wycieczki, bo to faktycznie najwyższy punkt naszego kraju. W Polsce wyżej wejść się już nie da. No ale skoro już tyle czasu dreptałem pod górę, to nie byłbym sobą, gdybym nie wszedł na główny szczyt Rysów. Bo on znajduje się już w całości po stronie słowackiej, o tam, gdzie ci turyści. Dosłownie kilkanaście kroków dalej. Jakoś przesadnie wyższy to on nie jest, bo ma raptem 2 metry więcej, ale zapewnia trochę dodatkowych widoków. No i teraz, w miejscu, z którego wyżej pójść się już nie dało, mogłem zachwycić się nie tylko widokami. Tego, że będą piękne, to się akurat spodziewałem. Ale że będzie tu tak spokojnie... No i teraz kierunek zejście, co wcale nie musi być łatwiejsze, a zwyczajowo czasami jest nawet trudniejsze. Zwłaszcza, że trzeba bardzo uważnie stawiać kroki, żeby gdzieś tam na czymś nie podjechać. Niby grawitacja pomaga, no ale wiecie jak to jest. Widzę, że coraz więcej osób podchodzi już w kierunku szczytu, więc jeszcze Wam pokażę trochę przebitek, bo jeżeli są ludzie w kadrze, trochę łatwiej sobie uzmysłowić, czy te przeszkody są trudne, czy są bardzo trudne. Trochę inaczej wtedy to wygląda. No i tak wygląda to całe chodzenie po górach. Wstaje się w nocy, idzie godzinami na szczyt, żeby tam posiedzieć chwilę, zjeść coś i pooglądać widoki. A jak się ma mizerną kondycję, to jeszcze trzeba w międzyczasie walczyć o oddech. Czyli super, 10 na 10, polecam oczywiście każdemu. Spodziewałem się, że będzie dzisiaj większy tłok. Szedłem strasznie wcześnie, ale jest dosyć luźno i swobodnie się schodzi. Tak jak mówiłem wcześniej, w czasie podejścia jest dużo stopni i można bez problemu je wyszukiwać w czasie schodzenia też. Ale cisza. Dawno nie miałem takiej w górach i kto by pomyślał, że będę ją miał tutaj, na Rysach. I trochę sobie oczywiście żartuję z tego chodzenia po górach, a trochę nie. No rzeczywiście z boku wygląda to tak, że idziesz na kupę skał, a potem wracasz do domu. Medali, nawet tychy z ziemniaka, za to nie wręczają. Ale w tej całej, pozornie zwyczajnej czynności kryje się coś więcej. Cokolwiek dla kogoś to oznacza, bo motywacji jest tyle, ile centymetrów liczy asfalt nad morskie oko. Jedni zdobywają kolejne szczyty z listy, dla innych to sport. Dla niektórych góry to coś duchowego. Niektórzy uciekają od miasta i hałasu, ktoś przyszedł dla widoku, a ktoś inny, by sobie coś udowodnić. I najśmieszniejsze w tym całym pokonywaniu kolejnych głazów jest to, że często wychodzimy w góry z setkami różnych powodów, a szukamy jednego – poczucia, że było warto. Zaskakująco przyczepna skała, dzisiaj przynajmniej. No i rzeczywiście sporo stopni, więc wystarczy spokojnie stawiać stopy, patrzeć gdzie się buta kładzie. Wspaniale się idzie. Widzę, że coraz więcej osób podchodzi, ale myślę, że tak zdąży się obniżyć, zanim tu się zrobi tłoczno. Całkiem dobrze wyszło. Wings are beating, baby, me and you. I rzeczywiście jakoś tak przyjemnie się zrobiło.
Nie chodzi już nawet o to, że teraz to inni sapali na podejściu, a ja spacerkiem w zasadzie schodziłem w kierunku bóli pod rysami. Słońce było już znacznie wyżej, a otoczenie nabrało kolorów. No i przede wszystkim okazało się, że i na tak popularnym szczycie jak Rysy można znaleźć trochę tej górskiej magii. Można też jednak znaleźć całkiem solidne siniaki, jak się człowiek zamyśli, więc bujanie w obłokach odłożyłem na później. Zwłaszcza, że dla mnie najtrudniejsze dopiero się rozpoczynało. Slowly we take on phosphorescent. Trochę może paradoksalnie i niektórych zdziwię, ale dla mnie rozpoczął się właśnie najtrudniejszy etap całej tej wycieczki. Tak jest, nie jakieś tam łańcuchy, przepaście, ekspozycja, tylko marsz po takich piargach, po kamieniach, po schodach pokrytych luźnym prochem i pyłem, na których jest bardzo łatwo wywinąć orła. Nie trzeba się absolutnie w ogóle starać. Kiedyś to sprawdzałem, nie pytajcie. I dla mnie to jest na przykład najtrudniejszy etap całej wycieczki. To znowu sprawia, że to chodzenie po górach i te trudności mają taki dosyć subiektywny charakter. Dla jednego trudnością będzie ekspozycja. Będzie miał świetną kondycję, ale ogarnie go panika, gdy tylko pojawi się przepaść. Ktoś drugi będzie miał trochę na odwrót. Będzie miał braki kondycyjne, ale trochę jak czołg. Będzie szedł przed ciebie, bo niczego nie będzie się bał. No i tak, szlak na Rysy jest wymagający, ale czy będzie bardzo trudny, to trudno zgadnąć, bo najlepiej jest po prostu czegoś najpierw o sobie się dowiedzieć. Hey mama, could you get up soon? I get so cold in the other room. Even money has a way. Get yourself moving. Zmieniłem nakrycie głowy na bardziej twarzowe, powiedzmy. Chociaż wiecie jak to jest. Ładnemu we wszystkim ładnie, a tym drugim tak wszystko jedno. Ale lepiej mieć czapkę niż udar. No i teraz przede mną jeszcze kilkadziesiąt minut takiego niewdzięcznego zejścia. Dosyć czujnego, sporo luźnych kamieni, pyłu na tych głazach, z których składa się ten kamienny chodnik. No ale widzę już coraz bliżej czarny staw pod Rysami. Jest też morskie oko. Wizja kawy zbliża się wielkimi krokami. Tylko te kroki jeszcze powinny być dosyć ostrożne. Hey Pepper, give us a shake in the newborn grass. You're sure to find a snake. Don't let the serpent change your pace. No nie można odmówić uroku temu szlakowi. No bo patrzcie tylko, jak ładnie połyskują oba stawy w oddali. Raptem pewnie kilkanaście minut i będę nad taflą Czarnego Stawu. No i to już będzie taki ten łatwiejszy etap wędrówki. A tam, mimo słabego wzroku i braku okularów, widzę już budynek, gdzie podają kawę. To będzie mój ostatni przystanek przed powrotem na parking. Nie przesłyszałem się i nie mam udaru. Rzeczywiście ktoś krzyczał auto. To taka komenda wspinaczkowa, no i zacząłem się rozglądać po okolicznych ścianach i rzeczywiście jeden zespół się wspina. I to świetnie pokazuje skalę tych ścian i gór otaczających Czarny Staw pod Rysami. Najpierw pokażę Wam szeroki kadr. Spróbujcie go zlokalizować, ten zespół wspinaczkowy, a potem zbliżenia. Czarny Staw wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze 5 czy tam 6 godzin temu. No i teraz takim w zasadzie spacerem, jeszcze z zejściem w stronę Morskiego Oka będę zmierzał w kierunku mety tej wędrówki. No i pewnie czas, żeby się powoli pożegnać. Za chwilę zrobi się gwarno i ja do tego schroniskowego gwaru się dołożę na pewno. A później czeka mnie nietrudny, ale raczej monotonny spacer
asfaltem w stronę parkingu na Palenicy Białczańskiej. No i tak mniej więcej prezentowała się ta przygoda. Przygoda zaskakująco przyjemna, aż momentami miałem ochotę w czasie zejścia nucić sobie pod nosem. O! Jak ta pani z piosenki. Zwierząt, a w Parku Narodowym zwłaszcza, straszyć jednak nie można. Odpuściłem więc sobie okazywanie mojego entuzjazmu na zewnątrz, chociaż pogoda i otoczenie rzeczywiście dopisywały. Get yourself moving and you'll be okay. Nigdy nie marzyłem o zdobyciu rysów, ale wędrówka na najwyższy szczyt Polski potwierdziła to, czego już zdążyłem się o sobie dowiedzieć. Po pierwsze, nie ma to jak kawa po ciekawej wędrówce. Może nawet pizzą spod stołu bym nie pogardził. Po drugie jednak, i to jest to ważniejsze, że szlak czy szczyt to dla mnie tylko pewne tło tego, co tam przeżywam. Niezależnie od tego, czy to rysy, turbacz, czy inna śnieżka. Każdy szlak mnie czegoś uczy. I chyba to w górach jest najfajniejsze. Z wyglądu ciągle niezmienne. Każdy widzi je tak samo. W czasie wędrówek jednak dla każdego zupełnie inne. I każda z tych mijanych osób szła na rysy ze swoją własną motywacją. Może i dla nich najwyższa góra w kraju była okazją, żeby czegoś nowego się o sobie dowiedzieć. To był kolejny, bardzo przyjemny dzień na szlaku. A rysy pozwoliły mi ponownie znaleźć to, czego w górach zazwyczaj szukam. Może uda się i wam. Bądźcie jednak bezpieczni i uważajcie na siebie. Jak pokazuje mój przykład, przygody i kawy można szukać nie tylko tutaj.